No okej. Nie? Już? No. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy robić babkę Michałową. Oto potrzebne tutaj składniki, których dzisiaj użyjemy. Foremka, ładnie wysmarowana margaryną bądź masłem i bułką tartą. Oczywiście posypana, żeby się potem ciasto nie przylepiło. No tutaj tak, mamy składniki. Szklanka cukru plus opakowanie cukru waniliowego, szklanka oleju oraz 2 szklanki mąki, najlepiej tortowej, plus 2 łyżeczki proszku do pieczenia. No, na początek zaczniemy jednak od jajek. Jajek musimy aż 6 użyć do tej babeczki, więc tłuczemy teraz do środka. 6 jajeczek. Proszę bardzo. Można jeszcze dodać szczyptę soli do całej tej babki, nie zaszkodzi. 4, 5, jeszcze jedno, 6. 6 jajeczek jest. Tutaj troszkę wytrzę sobie dłonie. No, więc jak jajka mamy, możemy je schować do lodówki, już nam nie będą potrzebne tutaj. No i tak, najpierw miksujemy same jajka, aż do powstania jednolitej konsystencji. No na niższych obrotach musi być, na spokojnie. Chyba, że się komuś śpieszy, to można troszkę przyspieszyć. Ale ogólnie nie powinno się tutaj znacząco jakieś tempa zwiększać, żeby babka była dobrze zrobiona. Bez pośpiechu. No i dobrze. Jajeczka są zmiksowane. To powinno być w takiej postaci. No i teraz tak. Na zmianę dosypujemy trochę cukru z tej szklanki. Możemy nawet pół szklanki na początku wsypać. Mniej więcej. I od razu do tego dolejemy pół szklanki oleju. No i teraz trzeba to dobrze wymieszać, żeby ten cukier dobrze tam się zmieszał razem z tymi jajkami i z olejem. Tutaj możemy zwiększyć obroty. Lepiej jak ta miska będzie troszkę przechylona, to wtedy ten cukier zleci tylko w jedno miejsce i szybciej się połączy razem z jajkiem i z olejem. Dobrze. Pierwsza część już za nami. To teraz wsypujemy resztę cukru i resztę oleju. No i to trzeba znowu dobrze zmiksować. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz przechodzimy do podawania mąki razem z cukrem, przepraszam, z proszkiem do pieczenia. I tutaj taka mała uwaga. Nie wsypujcie tak bezpośrednio z talerza do miski, bądź jakiegoś tam naczynia, w którym wyrabiacie to ciasto. Tylko nakładajcie sobie łyżką stołową. O, tak powolutku. Proszę bardzo, żeby się tutaj nie nakurzyło od tej mąki. Przy okazji wy będziecie też trochę czyści i wszystkie te urządzenia
czy miejsce, w którym akurat robicie tą babkę również. No, myślę, że pół talerza na początek starczy. I teraz tak sobie mikserem rozprowadźcie tą mąkę po cieście. Proszę operatora, proszę tutaj bliżej podejść, żeby tutaj wszyscy widzieli dokładnie, co ja teraz robię. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Tak robimy. To też jest właśnie zapobieganie temu, żeby się nie nakurzyło za bardzo od tej mąki. No, strzypać tutaj ścianki, żeby cała mąka znalazła się w cieście. No i myślę, że tyle starczy i teraz miksujemy już do uzyskania jednolitej konsystencji. Żeby nie zostały żadne grupki. Miksujcie do tego momentu, aż będzie jednolita konsystencja tego ciasta, które sprawiamy. Proszę tutaj o zbliżenie. No tak powinno właśnie wyglądać po pierwszym zmiksowaniu to ciasto. I teraz dodajemy już resztę mąki. Teraz już możemy wsypać powolutku tą resztę. Bez gwałtownych ruchów. No, dobra. I znowu tą samą metodą, jak poprzednio. Mieszamy tutaj fajnie. Wbijamy tą mąkę do ciasta, do wewnątrz, żeby się nie nakopciło za bardzo. Opłuczemy ścianki z resztek mąki. No i zaczynamy miksować, tak samo jak poprzednio. Pamiętajcie, jedna ważna zasada, której uczyła mnie moja babcia. Zawsze miksujcie tylko w jednym kierunku. Nie zmieniajcie tego kierunku, dopóki ciasta nie skurczycie. To jest taka żelazna zasada, bo może wtedy ciasto nie zjeść. Jak kręcicie w prawo, to kręcicie w prawo. Jak w lewo, to w lewo. Od samego początku do samego końca. Bez zmieniania kierunku. No i dobrze, proszę bardzo. Proszę o zbliżenie. No i tak właśnie wygląda nasze ciasto po wyrobieniu. W tym momencie nastąpi przylanie go do wcześniej przygotowanej foremki na naszą babkę. Ale uwaga mała, nie przylewamy całego ciasta. No i proszę, patrzcie, dokładnie wyrobione, zmiksowane. Jednolity kolor, konsystencja, smak też ten sam. No, myślę, że tyle starczy. Resztę zostawimy, a zaraz wam powiem do czego i dlaczego. No, tutaj zbierzemy ze ścianek to ciasto, bo w jednym miejscu. No, proszę bardzo. I teraz tak. Do tej reszty dosypujemy szczyptę kakao, żeby troszkę inny kolor ta babka miała na samej górze. No to tak, nie wiem, tu już ile wsypiecie, to tyle będzie. Tylko też nie możecie przesadzić, żeby potem to ciasto takie zbyt gęste się nie zrobiło. No myślę, że tyle będzie ok. No, tu już chowamy, bo nam niepotrzebne. No ale zanim to zmiksujemy, to wkrajamy jabłko, żeby babka bardziej urosła. Tutaj już takie, jak wam się ukroi, takie kawałki będą. Tu już nie ma znaczenia. Tu możecie tak byle jak po prostu skroić to jabłko.
Nie ma to najmniejszego znaczenia. Bo to do muzeum nie idzie ta babka, tylko do zjedzenia. No. No więc tutaj śmiało wklejacie. To jabłuszko do babuszki. No, w tym momencie proszę operatora o włączenie piekarnika, żeby się już nagrzewał. To jaka to ma być? Musi być na początek maksymalna temperatura, żeby się nagrzał tak przez chwilę dosłownie. No, myślę, że to będzie na tyle. I teraz tak, wracamy z powrotem do naszego ciasta. Trzeba te kakao zmiksować razem z tą resztą ciasta, które wcześniej zostawiliśmy. No więc przechodzimy do tego. Podkłada dosłownie chwilę. No dobra, mamy. Mikser już nam nie będzie potrzebny, ale za to łyżka się przyda. Mikser odstawimy. Proszę bardzo. Na razie tutaj stoi, potem się pochowa. No i teraz tą resztę ciasta już zmiksowaną ładnie z kakao połączoną. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać mniej więcej. Może być troszkę ciemniejsze, zależy ile włożycie tam kakao do tego ciasta. No i wylewamy tutaj na górę tego ciasta. To już obłędnie. Jak przylejecie to ciasto, bo to i tak się potem jakoś samo tam rozprowadzi po tej babce, po foremce w czasie pieczenia też to zmieni swoje tam położenie. No, wyskropiemy wszystko ładnie z miski, żeby nic nie zostało. No dobra, to już do mycia potem. Ja troszkę sobie ręce umyję. No dobrze. I teraz, jak już mamy chwilkę nagrzany piekarnik, tak powinna ta babka wyglądać przed włożeniem do piekarnika. Teraz otwieramy piekarnik. Najlepiej na środku mniej więcej położyć tą babkę. No i teraz tak, Ja ustawiłam już tam 70 stopni. Ustawiamy 180 stopni na piekarniku na czas 60 minut na początek, ale potem kontrolujcie tą babkę, ponieważ może być no po tym czasie może być jeszcze do końca niedopieczona, więc będziecie musieli po prostu wbijać jakiś, nie wiem, takim drewnianym paczyczkiem najlepiej sprawdzać to. Jeśli będzie surowe ciasto, to jeszcze dopieczcie sobie tak z 5 minut, może 10, albo potrzymajcie po prostu w ciepłym piekarniku, żeby to dopiekło się do odpowiedniego momentu. No i tutaj ustawiamy też tak 180 stopni, czas 60 minut na początek i na podwójne, na pieczenie z dołu i z góry, bądź może być też z termobiegiem włączone, też nie zaszkodzi. No i czekamy potem na rezultat. Więc na razie kończymy nagranie, potem wrócimy do Was, jak już będzie efekt finalny. Dobra, witajcie ponownie. Nasza babka właśnie skończyła się piec, więc zaglądamy do piekarnika. Jak to wygląda? Weźcie sobie najlepiej jakąś rękawicę, bo to jest strasznie gorące, możecie się poparzyć. A chyba nikt nie chce do szpitala trafić potem z oparzeniami. Wyciągamy. O, no wygląda ładnie, zobaczcie, ale sprawdzimy tutaj tym patyczkiem drewnianym, jak wygląda środek, bo tego nie widać na zewnątrz. Wbijcie tak dosyć głęboko, żeby zobaczyć, czy nie będzie surowego ciasta, ale chyba nie ma. Zobaczymy jeszcze tu. No, prawdopodobnie
Jest dobre. Jest dobre. Dobra. To możemy te ciasto wyciągnąć. Muszę sobie drugą ręką pomóc, bo wrócę. Lepiej na jakąś deskę drewnianą to połóżcie. Tą babkę. O, proszę bardzo. I teraz tak. Możecie zostawić, żeby trochę wystygła, ale jest jeszcze inna opcja, że możecie od razu przystawić na jakiś talerz, tą babkę włożyć. I my tak właśnie zrobimy. Nie, weź sobie ten Nie, płaski będzie lepszy. Tamten Albo- też. Tam nie, jest może- szklany. Porcelan taki masz tutaj szklany. To jest talerz typowy do ciasta, panie. Dobra, okej. Teraz tak. Przytrzymujcie sobie tą blachę i wyrzynajcie tym nożem tutaj po ściankach, żeby ta babka dobrze odeszła. Żeby nie urwała się w momencie przywracania jej z formy. To potrwa chwilę dosłownie. Widzę, że fajnie odchodzi. Myślę, że może nawet bez tego by wyszła bez problemu. Była dobrze wysmarowana masą i bułką tartą. Więc myślę, że nie będzie problemu z wyciągnięciem. Dobra. I teraz tak. Przykładam sobie talerz do babki. Tak. Obracamy. Hop. I jest. To już niepotrzebne. I voilà! Gotowe. No, na koniec możemy tą babkę udekorować jeszcze posywaniem cukrem pudrem, bądź jeśli ktoś lubi, to może nawet wylać jakąś polewę, nie wiem, czekoladową. To już w zależności od gustu, kto co lubi po prostu. No i tak właśnie wygląda babka Michałowa. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.